Dzień dobry. Wiosna idzie, czyli witamy ją na krakowskich dolinkach. Przyjechała delegacja z Warszawy tym razem. Kobiece grono znowu i myślę, że bardzo fajne kilometry. Bardzo fajna propozycja trasy. Pewnie będzie na strawie. Już zaczynają się podjazdy, więc zapraszam do oglądania. Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie, bo właściwie tak powinniśmy mówić, położony jest w południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, pomiędzy Krzyszowicami a Ojcowskim Parkiem Narodowym. Obszar składa się z charakterystycznych, głęboko wciętych dolinek, głównie o przebiegu północ-południe. Znajdziemy w nich strome ściany skalne i wijące się na dnie potoki. Ponad dolinami występują liczne ostańce, czyli formy skałkowe przybierające różne ciekawe kształty. Jeśli wybierzecie się tutaj nie tylko rowerowo, to warte zobaczenia są również jaskinie powstałe wskutek erozyjnej działalności wody. To chyba jedna z ładniejszych. Ola, czy możesz coś powiedzieć o Dolinie Będkowskiej jako przewodnik? Masz coś, jakieś tutaj ciekawostki dla nas? Dolina Będkowska przede wszystkim słynie z jaskini nietoperzowej oraz hodowli pstrąga, którego można w trakcie spaceru z rodziną zjeść w pobliskim miejscu. Oczywiście Dolina Będkowska jest też miejscem dla wspinaczy. Bardzo popularne miejsce do początku swojej drogi dla wspinacza, końca, środka. No i przede wszystkim doskonałe miejsce na rower. Chyba zatrudnię Olę do moich odcinków. Nie będę nic musiała mówić. Dziękujemy bardzo za tą jakże interesującą wypowiedź na temat pierwszego ciekawego miejsca, które dzisiaj zobaczymy. No i cóż, Dolina Będkowska to też podjazd. 5 km, a nawet 6 i 280 metrów przewyższenia. No to się zaczęło. I by było topie, nie ma żadnego. No, głęboko. Za głęboko, proszę Państwa. Ale jakby były... Taką koleżankę, która tak przejechała właśnie. Pozdrawiam doma. Pamiętam, nawet ja. Ktoś ostatnio wrzucał, chyba Jasiek teraz na wydarzeniu za tydzień mają, nie? Właśnie jakieś takie zdjęcie spadania do wody. Trochę domy. Nie mamy za wielu ciuchów na zmianę. Jesteśmy tylko we czwórkę, więc mogło być problem, żeby kogoś ubrać na nowo. Do najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych dolinek należą Dolina Eliaszówki, Dolina Racławki, Dolina Szklarki, Dolina Będkowska, Komylańska, Bolechowicka i Dolina Kluczy Wody. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji jeździć po dolinkach, to za pierwszym razem możecie być zdziwieni ilością pagórków, dolin i wąwozów. A co za tym idzie, często stromych i wymagających podjazdów i zjazdów. Przed chwilą pokazywało 24%. Noga jeszcze nie zrobiona. O mamo. %20 jedzie. Zrobiły to w środku lasu. Clickbait jak ta lala. Tylko, że mam spodnie zimowe, to zjem banana. Ja się napiję. Jezu, najgrubsze spodnie zimowe od AM Cycling dzisiaj założyłam. Ja też. No, na 14 stopni one są już za ciepłe. Mam skarpety merino i buty zimowe. No, drugi sztywny podjazd. To nie są proste rzeczy. No i nie są. Będziesz główną bohaterką dnia.
Jesteście pierwszy raz na Dolinkach? To jak pierwsze wrażenia? Płasko, nie? Nie za płasko, nie za zimno. Góra, dół po płaskim. No. Pięknie. To jest cudowne miejsce. Dlatego to jest trasa nazwana Influencerskie Dolinki. I jeździcie ją wyłącznie z influencerami. Tak. Jak nie ma z tobą influencera, to nie możesz jechać. Dokładnie tak. No to nie są dzisiaj proste sprawy. Piękna ta trasa. Idealna, widokowa. Robi się zielono. Czego chcieć więcej? Ciepło jest, nie pada. Na razie. Pięknie. Tak trzeba jeździć. Ja dzisiaj mam piękny test opon. Jak jechaliśmy na Gran Canaria, założyłam sobie Cadexy AR. To jest opona z bardzo śladową ilością bieżnika. No bo tam mieliśmy jechać dużo po asfaltach. A dzisiaj, no, wiosenne błoto. Jest solidny test opony. Także chyba na końcu skuszę się na jakieś podsumowanie sprawowania się jej w błocie, na kamieniach. No, jest co jechać. Kolejna dolinka. Tak, tu będzie przechodzenie przez chyba wodę. Racławki. Jakieś atrakcje? Tak. Może być. No, tu będzie jakieś kilka takich przejść. O! No Ola, Ola. Pani Olu, coś na temat Doliny Racławki? Jakieś ciekawostki? Szyjesz. Ciekawostki są takie, iż jest jedną z wielu dolinek, które występują pod krakowskim kompleksie i rezerwacie przyrody obszaru Natura 2000 Doliny Jurajskiej. Dobrze ci to wychodzi? Nie wyszłaś z sprawy? Oprócz Dolinki Wędkowskiej, którą już mijaliśmy na naszej trasie, dzisiaj będziemy mijać jeszcze właśnie Dolinę Racławki, w której jesteśmy. Jest też malutka dolinka Brzoskwinki. A chyba nie będziemy przez Brzoskwinkę. Ale przez Brzoskwinkę nie będziemy. W sumie jest 9 dolinek. Ja o dolinkach pisałam już na blogu, więc zapraszam na bloga. Mambanbike.pl. To po co ja się męczę? Żebyś poćwiczyła twoje umiejętności przewodnickie lania dobrze. wody. Bardzo ci dziękuję. Dbam.
Piękny widoczek. Chowam kamerę, bo mnie prześcigują tutaj. I ostatnia dolinka dzisiaj, i to jest chyba dolinka Bolechowicka, jeżeli mnie pamięć nie myli. Piękna. 200 metrów podjazdu, a nogi już bolą. Szczyty zdobyte. Ty tutaj? Wszyscy pytają, gdzie to? Gdzie jesteśmy? Flashback. Wiosna idzie, czyli witamy ją na krakowskich dolinkach. End of flashback. Ostatni punkt widokowy zdobyty. I teraz pytanie, czy zapowiadany deszcz nas dosięgnie, czy nie? Czy będziemy uciekać, czy nie? Zostało 10 km. Piękna traska. Będzie do ściągnięcia na Strawie. Bardzo polecam. Czemu zawsze wyciągam kamerę na podjeździe? To nie jest dobre. Ten granat przed nami. A few moments later. Kurtki założone. Chyba nie uda się tego uniknąć. Ale i tak było pięknie. Znaczy jest pięknie. No i mamy co? Pięknie. Endurko. Kto cię nauczył, Ola, tak zjeżdżać? Szwagier. Taki szwagier to złoto. Pozdrawiamy Michała i Annę, którzy mieli tutaj dzisiaj z nami być, ale niestety wybierają płytki do swojego nowego mieszkania. No i niestety, ale my tego nie zamawialiśmy. Ostatnie 7 km. Niestety w deszczu. Przystanek. Proponuję przystanek. Chyba ten. 5 km. 7, 6. Może przejdzie, nie? Przejdzie po Okienko pogodowe. Chwila na przystanku, ale chyba za wcześnie wyszłyśmy. Bo jeszcze trochę pada. Dzięki, dzięki. Bardzo lubimy kierowców, którzy szanują rowerzystów i przyjeżdżają na pełnej pecie obok ciebie. Super. Jeszcze 50 metrów podjazdu. Cudo. No. Co? No nie na darmo się nazywa ta trasa influencerskie dolinki.
No idealnie, dziękujemy, dzięki. Pani Olo, to już powiedzieliśmy, że będzie Pani ze mną jeździć na wszystkie wyjazdy, więc może małe podsumowanie dzisiejszego dnia. No, Co to było i fajnie czy nie fajnie? zrobiliśmy dzisiaj ponad 60 km w terenie pagórkowatym, czyli w Dolinkach Krakowskich. Było przepięknie, jak na cały dzień z deszczem padało tylko ostatni moment. No i co? No i trzeba jeździć, bo w majówkę szykuje się coś grubego, więc... O, śledźcie profil gravelowe typiary. Będzie, myślę, się tam działo grubo. A my co? No bierzcie traka, ukradnijcie sobie go ze strawy i pojdźcie. Jeździcie, bo to jest piękne. Dokładnie. No ale najpierw to kliknijcie suba i dzwoneczek i chyba łapkę jeszcze w górę. I skomentujcie, może macie fajne trasy na Jurze. To też chętnie my je przejedziemy. Także bardzo dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, do następnego, pa! Pięknie. To jeszcze nie był koniec podsumowania opon, bo obiecałam, że Wam coś powiem o tych oponach. Kadeksy teraz wyglądają o tak właśnie. Kurde, super oponki, lekkie, szybkie. Nawet tutaj na kamienie korzenie bardzo fajnie się tutaj sprawowały. W błocie też o dziwo dawały radę, ale wiadomo, trzeba mieć umiejętności. Dla mnie na ten sezon jednak za lekkie. W tamtym sezonie jeździłam na GR-ach, to są AR-y, GX-ach, zawsze te nazwy mylę, czyli tych z większym bieżnikiem. No i one są na gravela, myślę, takiego jak ja jeżdżę, zdecydowanie lepsze. Te są super, ale jednak na takie shooty premium, łatwiejsze trasy. Jeżeli miałabym pewność, że nie spotkam nigdzie błota na trasie takiego hardkorowego, że nie będę jeździć w złej pogodzie, a to się czasami zdarza niestety na ultramaratonach, to bym została z nimi. Ale niestety nie chcę ryzykować, wolę mieć coś mocniejszego, więc będę tak kombinować. Napiszcie, jakie opony polecacie. Zobaczę, bo sama nie wiem na razie teraz, co tam sobie wymyślić. Dobra, to już na pewno koniec. Dziękuję. Trzymajcie się, pa.